Siemanko! Pozdrawiamy z miejscowości uzdrowiskowej Baile Herkulan. Za nami budynek, który jest tutaj taką wizytówką tego miejsca właśnie. Opuszczony budynek. Za chwilę Wam pokażemy. Tak w ogóle jest wiele takich opuszczonych. Jest to uzdrowisko. A czemu? Zaraz Wam wszystko powiem. Baile Herkulane to miasto to jest znane już od wielu, wielu lat. Było to kiedyś najbardziej znane uzdrowiskowe miasto w całej Europie. I to już znane jest od czasów rzymskich. To jest bardzo ciekawe. A przed nami, drodzy Państwo, bo najbardziej znany tu budynek Baile Imperiale. Od 1989 roku już nieużywany. Wygląda bardzo źle teraz. Zrobiłbym Wam ciekawy urbex, ale podobno tym miastem się nie da przejść i w ogóle jest tam wszystko pozamykane. Zastanawia mnie fenomen tego miejsca, bo czytałem troszkę na internecie, że tutaj wszędzie, gdzie się wchodzi do tych gorących źródeł, no to są takie nie bardzo. Chyba że to ci wybredni ludzie pisali. Ale powiem Wam tak, jest tu niesamowicie dużo ludzi. Bardzo, bardzo, bardzo. A no, most się nie nadaje do przejścia. Po drodze w ogóle mijaliśmy wiele miejsc, gdzie były baseny termalne. To są takie dzikie baseny termalne. Z gorącą wodą w ogóle tutaj się unosi cały czas taki zapach jajka, Siareczki. czyli siarki. Normalnie cały czas to czuć. I w ogóle czytałem, że tutaj te wody są radioaktywne? No, Radioaktywne. I mam dla Was pytanko. No właśnie nigdzie nie mogłem tego wyczytać. Jeśli ktoś z moich widzów był tutaj i wie, dlaczego one są radioaktywne, dajcie znać w komentarzach. To jest... Kichnij se, kichnij. Nie do rady. Kichnij se, nie wiem co, ale kichnij se. Także dajcie znać, jeśli wiecie. Bo to jest właśnie ciekawe, że to tak tu działa. To miasto jest w ogóle niesamowite pod tym względem, że dużo jest nowych takich uzdrowisk, nowych hoteli i przepatają się z tymi starymi, z tymi bardzo starymi. Jak na przykład ten lub te stare łaźnie. Fajnie to wygląda dookoła góry. Przed nami Dunaj, drodzy Państwo. Jedziemy do kolejnej turystycznej miejscowości. Chcemy sobie zrobić spływ Dunajem właśnie. Przyjechaliśmy właśnie do miejscowości Orszowa. No i stąd właśnie chcemy wziąć sobie ten rejs po Dunaju. Ale nawet nie wiem gdzie szukać, szczerze mówiąc. O, i trafiliśmy na jakiś festyn. Trochę jakichś przysmaków. To je trzeba popróbować. To jest nasz ostatni dzień w Rumunii. No chyba, że będziemy musieli to zostać do rana, żeby zrobić sobie ten rejs, ale to się wszystko okaże. Ale jedzenie wygląda bardzo dobrze. O, Także to fajnie. może być smaczne. Fajnie by było coś zjeść, tylko nie wiadomo, czy możemy kartą płacić. O, takie te, zobacz, mięska. No. Ojej, to bardzo dobrze wygląda. Hello, sorry, can we pay by card? Jest? O, to zobaczymy. Ale dobrze trafiliśmy. No, dobrze to wygląda. Nie, no idealnie. W ogóle musicie wiedzieć o tym, że rumuńska kuchnia jest ogólnie tłustą kuchnią. Nie wiem, czy Wam mówiłem to już w którymś odcinku, które były, ale oni lubią naprawdę tłusto jeść. Nie chcę nikomu ubliżać, ale było większości ludzi widać.
że po prostu ta kuchnia tu jest taka niezbyt zdrowa. Mama Liga, No, polenta. tu inaczej wygląda zupełnie. Czy ja myślę, że trzeba Kapusta. wziąć kilka różnych rzeczy, coś? Na pewno. No i już parę rzeczy mamy wybranych. Jeszcze do tego szaszłyk. Ej, to tego mało będzie. No za mało, nie? No, jeszcze karczek może weźmy. To weź sobie, no. Okej, N. Z rejsem po Dunaju niestety dzisiaj nam się nie udało, ale to trudno. Popłyniemy jutro rano i wtedy jutro rano przejedziemy do Serbii. Jedziemy teraz jeszcze w okolice Żelaznej Bramy, zobaczyć jak tam wygląda, zanim tego zachód słońca, także powinno być ładnie, ale to zaraz zobaczymy. Jeśli tam się też nie uda, szukamy jakiegoś miejsca do spania, z samego rana wstajemy i działamy dalej. Trochę nam się opóźniło wszystko przez to, że dalekie odległości były i dlatego no, źle sobie to trochę wyliczyliśmy, ale tak to jest w podróży. Czasem Ale tak my było. się specjalnie nie spieszymy, więc to nie jest jakieś... No, zamiast wjechać dzisiaj do Serbii, wjedziemy po prostu jutro rano i tyle. Nie ma żadnej różnicy. Jedziemy cały czas wzdłuż pięknej rzeki Dunaj, a po drugiej stronie już mamy Serbię. No i przed nami zjazd już na Serbię, na Belgrad. Tutaj jest dokładnie granica i ta żelazna brama. Ale tak jak wam mówiłem, jutro to będziemy przekraczać. Patrzcie to, jak to fajnie wygląda. Przybliż trochę. Nie jedź. Nie mogę, auta są za mną. Ale to czadersko wygląda, co? Właśnie chcieliśmy wziąć rejs Dunajem, żeby tu przypłynąć. A całkiem przypadkiem przyjeżdżaliśmy tu samochodem. Teraz się zastanawiam w ogóle, czy będziemy zostawać tutaj na ten rejs Dunajem, czy jedziemy teraz na punkt widokowy i tyle, no bo... To u nas zawsze musi być na spontanie jakaś akcja. No, ale całkiem fajnie to wyszło. Totalnie. Ale fajnie to jest zrobione, co? No. Wyjdziemy się Czadersko. To jest też na pewno rzecz, którą warto zobaczyć, jak się jest w Rumunii. Na pewno. Ale jak to się nazywa? Czekajcie, sprawdziłem wam na mapach, bo mi to internet nie działa. O, sprawdzimy i Co chciał? damy znać. No, nie wiem. Kurde, nie działa mi tutaj. No właśnie neta tu nie mamy. Niesamowite to jest. Chyba najlepsza rzecz, jaką widziałem w Rumunii. Jesteśmy tym zachwyceni po prostu. Trzeba schodzić z drogi szybko. Świetne to jest. No. Ale też nie koniec dzisiejszych naszych wojaży tutaj w tych miejscach, bo mamy jeszcze 3 minutki, żeby wjechać na punkt widokowy. Tak, i właśnie chodźmy, bo zaraz... Chodźmy, bo zaraz nam właśnie zajdzie słońce Ej, ale ja całkiem. nie wiem, czy jest teraz sens czekać tutaj do rana, bo w tej miejscowości w Serbii są dużo tańsze noclegi, bo oczywiście nie kupiliśmy maty samopompującej. Znaczy był Decathlon, ale nie było maty samopompującej w tym Decathlonie. Więc chyba będziemy musieli znowu spać w hotelu, a w tej miejscowości w Serbii, tutaj tuż przy granicy, nosek kosztuje 70-75 zł za dobę, więc uczciwa cena. Tak. Znaczy nie, uczciwa to by była za darmo. Za darmo, tak? Ale jest okej, jest okej. Nie, ale tutaj na przykład kosztuje 250, to jest zdecydowana różnica. Tak. No ale to jest bardzo turystyczne, naprawdę. No. Jest. Nie ma co ukrywać. Ale to było czadowe. Ej, świetnie. Naprawdę. to było. W ogóle piękne. W ogóle te teraz może nie, ale część tych gór tam wcześniej wygląda jak na Krabi w Tajlandii. No. Wiecie, że jestem fanem drona. Też jedziemy szybko jeszcze, bo postaram się jeszcze wylecieć. Teraz jest golden hour, czyli jest najlepsza godzina po prostu do nagrywania i tak dalej. I nie chcę tego stracić. Także musimy rościć tyłki Let's go! i idziemy. Znaczy jedziemy. As a
a kid, I used to live out by a lake, with lightning bolts, collecting sticks and secret handshakes. Dobra, jesteśmy w bardzo fajnym miejscu. Kończy się Golden Hour, także trzeba się ruszyć, ale o, złapało. And it felt so right, having you by my side. I would never waste your time on mine. Do you ever think about the time when we were young? Everything we dreamt of being, we had so much fun. I don't wanna lose your love. I've been wishing on the stars above. If I go back in time far enough, I know that I would find you. Teraz możecie zobaczyć rzeźbę Decebala. Decebal to był król, ostatni król Daków, który walczył przeciwko cesarzom rzymskim. I rzeźba ta mierzy 40, prawie 3 metry wysokości, ma 31,5 metra szerokości. Co jeszcze możemy Wam o tym powiedzieć? O, na przykład czas powstania. Rzeźba powstała w latach 1994-2004 i ufundował ją biznesmen rumuński. Także jest to stosunkowo nowy pomnik, ale myślę, że robi ogromne wrażenie. Dobra, ostatnie spojrzenie. Tą piękną rzeźbę. I ruszamy w stronę żelaznej bramy i żeby przekroczyć granicę. Mieliśmy to zrobić rano, ale wiecie jak to u nas się pomysły szybko zmieniają. Ze względu na to, że z tamtej strony jest 3 razy tańszy nocleg niż tutaj, no to jedziemy po prostu do Serbii. Jak już dojedziemy do hotelu, zaplanujemy jutrzejszy dzień i zobaczymy co dalej. Ale dla Was to jeszcze nie jest ostatni odcinek z Rumunii, bo ostatnim odcinkiem będą ceny, jakie tutaj są, żebyście mogli wiedzieć, jak się będziecie tutaj wybierali, na co trzeba się przygotować. Czy jest tanio, czy jest drogo, sami zobaczycie w kolejnym odcinku. Będziecie mieli fajnie podsumowane totalnie wszystkie ceny, które potrzebujecie tutaj, jak się będziecie wybierać, czyli zaczynając od winiet do paliwa, hotele, jedzenie, restauracje, jedzenie w sklepach spożywczych, SIM-karty i wiele więcej. Do you ever think about that time when we were young? Everything we dreamt of being, we had so much fun. I don't wanna lose your... No i tak, wyjeżdżamy właśnie z Rumunii. Bardzo fajnie spędzony czas. Naprawdę śmiało można polecić. I fajnie, że wrócimy. Tak, fajnie, że wrócimy tutaj za rok na festiwal Untold do Bukaresztu i wtedy zobaczymy właśnie Bukareszt, zobaczymy Transfugarską, zamek Drakuli, no i oczywiście wybrzeże, tą turystyczną stronę nadmorską. No i przejeżdżamy mostem przez Dunaj i zaraz będziemy wjeżdżać do Serbii. Znaczy już aktualnie wjechaliśmy, tylko zastanawiam się właśnie, czy tutaj też będzie granica, czy to po prostu się będzie już jechało. I Republic of Serbia. Siemanko, pozdrawiamy z Serbii. Wczoraj wieczorem przejechaliśmy już granicę. No i powiem Wam, że tak jak nas przywitali na serbskiej granicy, to byliśmy mocno zaskoczeni. Przeszukali nam po prostu wszystko, wszystkie torby po kolei, wszystko trzeba było wyciągać i tak dalej. Nie wiem dlaczego, no Pewnie ja wyglądam podejrzanie. Pewnie przez Alicję to wszystko, no bo na pewno nie ja. Twarz, wiecie, no, godna zaufania, że wiecie, no, można by wszystko po prostu, wszystko totalnie, taki miły człowiek. A popatrzcie. Wszystko można być totalnie, ale co? No ogólnie, że twarz godna zaufania, o. A no popatrzyli ale od razu nam powiedzieli na bok do policji, przeszukanie. Przeszukiwali nam w sumie, w 3 byli, jeden tak naprawdę przeszukiwał.
No ale co, trochę to potrwało i no i pojechaliśmy dalej. Przyjechaliśmy od razu do pierwszej miejscowości, jaka tutaj była za granicą. Wzięliśmy sobie hotelik za 120 zł. Nie uwierzycie. 4 gwiazdki. Oceny po prostu 9,3. Do momentu, aż tam weszliśmy. Powiem tak, no nie było źle, no ale to było 1 gwiazdka, może 1,5. No i tyle. Teraz ruszamy dalej. Idziemy właśnie na świetny wodospad Parku Narodowego, który jest tutaj niedaleko. Zaraz zobaczcie. Tu właśnie jedziemy. Blederia Waterfall. No i od jakichś 15 km cały czas taką drogą. Powiem wam, że dobrze wspominam Serbię. Ze względu na to, jak podróżowaliśmy tu 3 lata temu. Ja, Baza, Polo, Kuba z Feed on Trip. No i jego była dziewczyna. A właśnie nas zaczepił pan, który jest Serbem, ma żonę Polkę. Właśnie wracając do wodospadu i mówią, że jest fajnie, bo mało ludzi. Wody też nawet ok, także fajnie. No. A wracając do tego, co mówiłem, jak tutaj podróżowaliśmy z chłopakami właśnie, wtedy robiliśmy sobie Bałkany. Trochę właśnie busem podróżowaliśmy, bo Kuba busem wtedy tu podróżował. Ale to była fajna przygoda też. Byliśmy, z tego co pamiętam, właśnie byliśmy w Macedonii, byliśmy w Serbii, byliśmy w Albanii. Tak, no bo wtedy Kosowo było zamknięte, bo to były te czasy, wiecie jakie. Kosowo było zamknięte, Czarnogóra była zamknięta, Bośnia i Hercegowina była zamknięta. No i ja później stamtąd już pojechałem dalej na Węgry, a chłopaki w swoją stronę. Fajnie było. W którą stronę teraz? No właśnie, dobre pytanie. Bo prosto. Tak? A nie, pokazuje w prawo. No właśnie. No i dotarliśmy nad wodospad. Zaraz trzeba tam tylko zejść, ale muszę wam pokazać tą miejscówkę. Bo jakby ktoś z was na przykład chciał sobie tu przyjechać na kemping, patrzcie, jakie znakomite miejsce. 2 samochody tylko stoją, ludzie sobie grilla robią. Nie ma nikogo. Petarda. Ci powiem wam czasem tak, że to się nie zabrzmiało. Oczywiście jak przyjeżdżacie w takie miejsce, my jechaliśmy jakieś 20 km lasem i nagle jest taka polana. No to też w nocy nie całkiem jest tak fajnie być samemu całkiem tutaj. Ale jak już 2 samochody są, ludzie też tutaj są na noc, to już jest ok. Dobra, idziemy zobaczyć, jak wygląda. Wiadomo, że zdjęcia na internecie były trochę podkręcone. Normalna sprawa. Bo była piękna taka turkusowa woda. A jak jest, to zaraz wam pokażę. U mnie macie zawsze wszystko czarno na białym. Bez ściemniania. O nie, O. ładnie. No ale wydawało się dużo większe w internecie. Ale i tak fajnie, no. Ala wskakuje na banie. Nie no, zdjęcia to są świetne. To Dave Tarzana. Tak, skacz na banie. No. Tak? A to jak zamoczyłem nogę, to znaczy, że już się kąpałem? Morsowałeś. Morsowałem, no. Ta woda jest naprawdę taka, jakbym morsował, nie ma co ukrywać. Nie mam tego. Z chęcią bym skoczył, ale może nie dzisiaj. Chcę to nagrać. Trzymaj mikrofon. Ej, to jest szok. Piotr powiedział, że wchodzi do lodowatej wody. Nie wierzę. Nie zamorsowałem. Nie no, jestem w szoku. Dawaj. Ej, ale jest czyściutka, co? Nie jest kusiło. No, chcemy to zobaczyć. Czekaj, jeszcze pionowo u siebie nagram. Tam był komunikat, nie kąpać się, ale trudno. Ja nie wiem, czy słyszeliście, ale był komunikat nie kąpać się. Ja lubię robić coś, co nie wolno. Dajesz, dajesz. Ale
Ale zimno! Ale jaka czysta! Strasznie jest czysta. A, coś mi gryzie. Bardzo czysta. Czekaj, bo cię nie słychać, oddam ci mikrofon. Tak? Bardzo czysta i bardzo zimna. Ale ładnie. Wodospad bardzo na plus. I powiem wam, że nawet jak na początku się wydawało, że nie będzie tak jak na zdjęciach, to później jak zrobiliśmy zdjęcia, to naprawdę tak było. Jak słońce ładnie nam przyświeciło, kolor wody się zrobił piękny. Świetnie. Będziecie tutaj gdzieś przy granicy z Rumunią, gdzieś w tych miejscowościach, bardzo warto odwiedzić. No, a my lecimy teraz w kolejne miejsce, ale jakie, to dowiecie się niedługo. Właśnie wjeżdżamy do Dierdap National Park. Przyjechaliśmy do jakiejś małej miejscowości w Serbii zjeść dobre serbskie jedzonko, typowo bałkańskie. Powiem wam, że tak lubię bałkański klimat. Tak mi po prostu tutaj wszystko się tak dobrze kojarzy, takie miłe wspomnienia. O, naprawdę. Zobaczmy, co tu dobrego mają do jedzonka zaraz. No i mamy teraz pyszne serbskie jedzonko. Tak, chcieliśmy jeszcze, no była oczywiście jeszcze do tego sałatka, kawka, zupa. Serbskie, bo... No, bałkańskie ogólnie, no. Ogólnie to chcieliśmy jeszcze ten czerwony sosik do tego, ale tu akurat pan nie miał. No, ale pychotka. Dobrze trafiliśmy. No i właśnie dojeżdżamy do zamku miejscowości Golubac. Twierdzy chyba. Twierdzy w sumie, no twierdzy. No. Tam forteca nawet. No, fortec, no. Zaraz zobaczycie, jak to trzeba wygląda. O, już go widać. No i patrzcie, jak to niesamowicie wygląda. Troszkę trzeba podładować drona i zaraz podlatam. Ale jest super zrobiony. Ale jest zadbany teren dookoła. No, warto było tu przyjechać. Muszę z 15 minut poczekać, żeby się troszkę podładowało. Bo jednak kawałek tam jest, żeby dolecieć. O, tutaj jest fajnie namalowany. Jak ta cała forteca wygląda. Co dokładnie ktoś sobie polatał dronikiem. Napisane, że to jest z 1335 roku. Patrzcie, tutaj jest pokazane, jak to w 2014 roku wyglądało i jak to odnowili. Nawet aparat lepszy mają. Kolorowe zdjęcia robią. Szok. Tu też coś jest. Trzeba pojechać z innej strony. Tutaj było namalowane zakaz latania. Ale z drugiej strony już nie ma namalowane, to już tam pewnie wolno. Co nie? Na 100% tak jest. Staje tylko pewnie nie wolno. I remember the first time I heard your voice, holding my hand. How could I feel your touch? 'Cause you were nowhere near. I know I'm impatient, but baby, give me a chance. We'll do whatever you say. I can't afford to cry any more tears. You turn into all my fears. I want you here with Szybka zmiana planów. Okazało się, a w ogóle jak wam się podobał ten zamek? Bo dla mnie tak forteca w sumie świetnie to wyglądało. Wiecie, to już dobrze wyglądało z ulicy, a co dopiero jak się przyleciało tam dronem, czaderskie. Kolejna ważna sprawa. Zmieniliśmy plan. Mieliśmy teraz przez Serbię wjechać do Kosowa. Niestety nie wiemy, czy da się tam wjechać, bo cały czas nawigacja prowadzi nas przez Macedonię, co jest problemem, bo byśmy musieli dużo kilometrów nadrobić. Pisałem na internecie, żeby mi ktoś powiedział, czy można wjechać normalnie przez granicę serbską.
mój kolega Nikola, pozdrawiam serdecznie, pisał, że niby wolno, ale jednak nie mamy tej pewności na 100%, także stwierdziliśmy, że pojedziemy sobie do Czarnogóry, przejedziemy sobie granicę z Czarną Górą, prześpimy się tam i jutro z samego rana ruszymy na granicę Czarnogóry właśnie z Kosowem. Czekajcie, wcześniej mówiłem Serbia z Kosowem? Mam nadzieję, że tak. No, przejedziemy sobie granicę, powiem, że jedziemy tylko do Prysztyny, czyli do stolicy. Pojedziemy, pozwiedzamy, nagramy co mam nagrać i na wieczór wrócimy. I myślę, że tak będzie najlepiej. Także co, pakujemy się i jedziemy dalej. Szybka przerwa nad jeziorem, nazywa się Srebrne Jezioro. Fajnie, klimacik taki ma, taki wakacyjny mocno. Przejdźmy na kawkę, coś sprawdzić na internecie, nie wiem dlaczego, ale ani ja, ani Ala no nie mamy neta tutaj w Serbii. Ja normalnie mam taką kartę, że działała w całej Europie normalnie, tutaj jakoś nie chcę złapać, może później gdzieś tam załapię lepiej. Mniejsza z tym, mamy 4,5 godziny do miasteczka przy granicy, a jest już prawie 18. Także pewnie jeszcze dzisiaj w Serbii się prześpimy, no bo w Serbii są bardzo tanie noclegi, no nie ma co ukrywać. Szczególnie jak się jest w jakimś małym miasteczku, a tam przy granicy to będziemy w małym miasteczku na pewno. Albo takim, wiecie, nieturystycznym przede wszystkim. Także powinno być tanio. Prześpimy się, rano przekraczamy granicę z Czarnogórą, przez Czarnogórę do Kosowa. Tylko zgłaszamy, że tylko jedziemy właśnie zobaczyć i wieczorem wracamy. I to jest chyba najlepszy pomysł. Tu Ala! Dobra, to było na tyle w tym odcinku, a dokładnie z Rumunii i z Serbii. Za niedługo będziemy przekraczać granicę z Czarną Górą. Następnie wjeżdżamy do Kosowa, pozwiedzamy sobie Kosowo, wracamy na parę dni do Czarnogóry. Będzie Kotor, będą miejscowości dookoła, wszystkie. Także zobaczycie parę naprawdę fajnych odcinków z Czarnogóry. Następnie Chorwacja, Bośnia, Hercegowina, Włochy. Także oglądajcie na bieżąco. Pozdrawiamy serdecznie, do zobaczenia i pamiętajcie o subskrypcji. A na sam koniec jeszcze daj znać w komentarzu, co bardziej Ci się podobało. Czy pomnik Decebala, który był w Rumunii, czy piękny zamek w Serbii. Pozdro. Caught behind Venetian blinds, out of reach for the city lights. This ain't where I belong. Hey, look at me, man, what I've become. I've been running east, looking for a sunset, digging deep since 9